Cześć kochani, jak zwykle wita Was Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia. Kanał poświęconemu promocji w ogóle zdrowia, z wszystkim sprawom związanym ze zdrowiem, ze sprawnością, a więc odżywianie, suplementacja, pola magnetyczne, wpływ tych pól magnetycznych destrukcyjnych, ale są również pola terapeutyczne do wykorzystania i w diagnozie, i po prostu w rehabilitacji, i we wspomaganiu organizmu. Mówimy o optymizmie, mówimy o radości życia, mówimy o ruchu jako podstawy naszego funkcjonowania, mówimy o wodzie, o wszelkich czynnikach, które mówimy o psychice, mówimy o naszym duchu, o tym wszystkim, o tych wszystkich czynnikach, które sprawiają, że jesteśmy istotami ludzkimi, nie jesteśmy tylko chodzącymi, czasami myślącymi przewodami pokarmowymi, ale jesteśmy istotami obdarzonymi często pięknymi uczuciami. Ja już nie chcę mówić o tych brzydkich uczuciach, pal licho. To też bywa. No, każdy z nas ma jakieś tam demonki. Ja też nie jestem wolny od tego wszystkiego, zwłaszcza czasami na drodze, kiedy mi ktoś wykręci jakiś numer, ale ja też wiem, że też potrafię wykręcić jakiś numer. W każdym razie posłuchajcie, a więc mówimy generalnie szeroko na temat zdrowia, na temat tego, jak funkcjonujemy i tak dalej. I dzisiaj, ponieważ zacząłem, chociaż mam taką, rozumiecie, playlistę o odchudzaniu, ale dzisiaj właśnie kilka dni temu zacząłem znowu coś więcej na temat odchudzania, bo to jest plaga, to jest coś strasznego w tej chwili. 20-30 lat temu Polacy byli inni. Na ulicach widzimy młodzież, widzimy starszych, jak wyglądają, widzimy dzieci, na przyszłość narodu. Fatalna ta przyszłość się jawi. Oczywiście znowu nie chcę, żebyśmy tu się nawzajem straszyli, tylko mówię, diagnozuję, obserwujemy pewne fakty. Jeżeli wiemy, co jest grane, to możemy to ewentualnie zacząć zmienić, albo nic nie będziemy robić. No proste. Jedni zrobią, drudzy nie zrobią. Ja wiem, co ja robię po prostu w moim życiu. Nie oznacza to, że jestem kompletnie jakby bez grzechu. Kompletnie. To nie jest tak. Samo życie wymusza różne historie. Czasami się ma jakieś zachciewajki. Natomiast chodzi o to, żeby pewne rzeczy jednak niwelować. Ja już bardzo systematycznie, wyjątkowo systematycznie od 12 lat na przykład się suplementuję, ale też uprawiam troszeczkę sportu, taki umiarkowany ruch. Nie zawsze, ale są miesiące, przez kilka miesięcy, 3-4 miesiące regularnie ćwiczę rano, później jest jakaś przerwa, później znowu ćwiczę, ale to utrzymuje mnie po prostu w dobrej kondycji. Piję bardzo dobrą wodę, czystą wodę. Piję też, przepraszam, mam po prostu urządzenie do terapii polami elektromagnetycznymi specjalnymi, czyli bioelektromagnetyczna regulacja energii i tak dalej, i tak dalej. Wiem, jak to działa, wiem, jakie to wywołuje rewelacyjne efekty w ciele i dlatego po prostu w miarę możliwości czuję się znacznie lepiej niż wielu moich rówieśników albo nawet ludzi młodszych. To nie chodzi też znowu o wywyższanie się, o chwalenie się, tylko mówię znowu o pewnych faktach. I namawiam dlatego wszystkich innych. Możecie zrobić przynajmniej część tego, co ja, albo jeszcze więcej niż ja. Chwała Bogu, jeżeli będziecie to robić i sprawa załatwiona. A też chcę powiedzieć, że bardzo ciężko pracuję, bo przecież i prowadzę własną firmę, i piszę książki, wydaję, i przygotowuję te audycje. Jeżeli się komuś wydaje, czasami się zdarzają tacy, że to jest takie proste, bach i tak dalej, no to ja mówię, to namawiaj, no. A propos narzekaczy w ogóle, bo czasami spotykam ludzi, którzy są skrzywieni w tym kierunku, o ten to ma pieniądze, nakradł się pewnie, o ten to ma firmę, no mam znajomych tutaj niedaleko, mają bardzo piękny hotel i inni im zazdroszczą. Mówię, to jaki problem? No weźcie te, nie wiem ile, 10-20 milionów kredytów, leasingów, otwórzcie, kupcie działki, dopilnujcie, zorganizujcie personel, wszystko jak trzeba, dajcie ogłoszenia. Ludzie tabunami się będą do was zjawiać. No, wiecie, o co chodzi. Dobra, ale to jest takie troszeczkę filozofie, natomiast o czym dzisiaj? Dzisiaj powiemy znowu sobie o otyłości, ale trochę w inny sposób. Będziemy mówić o tak zwanych psychogennych czynnikach wywołujących, powodujących po prostu, prowadzących do otyłości. I tutaj, żeby konkretnie porozmawiać, to słuchajcie, jak zwykle udostępnię ekran i zrobimy to na bazie specjalnie przygotowanej takiej po prostu prezentacji.
Będzie łatwiej, bo jednak obraz to jest obraz, pokaz slajdów. Jeszcze raz pokaz slajdów od początku, no i po prostu działamy. A więc jak zwykle rodzinna strefa zdrowia, czyli coś dla rodziny, dla wszystkich, wiedza dla wszystkich po prostu. O, WDW, wiedza dla wszystkich, to tak jak, jak kanał Jacka Sokala, pana Jacka Sokala albo Jacka Sokala. W ogóle namawiam, oglądajcie Jacka. No nie jest, jego audycje nie są dla każdego, są trudne czasami dla większości, ale Jacek jest rewelacyjny, ale to już inna para kaloszy. A więc w rodzinnej strefie zdrowia dzisiaj temat, kochani, jakie psychogenne czynniki wpływają na powstawanie otyłości. Co to znaczy te psychogenne czynniki? Jak to? Ta otyłość, no dieta MZ, to są takie typowe zalecenia niektórych niezorientowanych w ogóle w temacie, ludzi, którzy nie mają po zielonego, nawet zazielonionego pojęcia, takie wiecie, kolor tych liter to jest zieleń, ale oni nie mają nawet zazielonionego pojęcia o tym, z czym się wiąże po prostu otyłość. I postaram się troszeczkę przybliżyć parę takich, trochę takiej wiedzy, żeby to dotarło do szerszego grona. Na pewno to każdemu z nas się przyda. Wielu z Was na pewno zna, akurat wie, że tego typu czynniki istnieją, ale myślę, że ja to, że tak powiem, zepnę w pewną klamrę i sprawa załatwiona. A więc najpierw słuchajcie, kochani, zajmijmy się takimi określeniami podstawowymi. Otyłość i właśnie określenie podstawowe. Więc pierwsze określenie głód. Głód. To jest suma odczuć wywołanych przez niedostatek składników pokarmowych w organizmie. Tutaj oczywiście jest pokazane autentycznie głodujące dziecko, ale można byłoby zadać sobie pytanie, a co to znaczy głód? Ty jesteś naprawdę głodny dzisiaj, bo dzisiaj nic nie jadłeś, czy nie jadłeś od obiadu? Obiad zjadłeś o 13 i już jesteś głodny. Czy to jest prawdziwy głód? A może to tylko zachciewajka, może masz ochotę na coś, wiesz, ale jestem głodny, jak ja bym zjadł pączka. Zaraz, to ty jesteś głodny, czy byś miał ochotę zjeść pączka? Zwróćcie uwagę, że tu są naprawdę niuansiki. Drugie określenie, apetyt. Uwarunkowane psychologicznie zapotrzebowanie na jedzenie. Wyuczone dzięki doświadczaniu ulgi, jaką przynosi zaspokojenie głodu. O Jezu, jak się fajnie najadłem. I tak dalej. A więc popatrzcie, to dziecko jest autentycznie głodne, potwornie. Ale ta dziewczyna, akurat tutaj ta postać, jest również głodna. No grubaska jakaś, kurczę, żre i tak dalej. Nie. To jest również głód. Uzasadnimy to później. I teraz popatrzcie, tak żartobliwie. Ej, co to jest to żółte? To mały głód po prostu. Pamiętacie tę reklamę pewnie z telewizji? Nie wiem, czy teraz jest, bo nie oglądam praktycznie telewizji, ale coś w tym jest. I teraz, jeżeli mówimy o apetycie, to apetyt jest regulowany poprzez bodźce biologiczne. Apetyt, nie głód. Bodźce smakowe, wzrokowe, słuchowe, poznawcze, zapachowe, emocjonalne, dotykowe. A co czujemy wchodząc na przykład do jakiegoś hipermarketu, w którym jest piekarnia? To piekarnie jest tylko z nazwy, bo wszystkie wyroby, które opuszczają to piekarnie, są z tak zwanego wora, więc są przygotowane od razu mieszanki gotowe. Tam są nie piekarze pracują, tylko no, robotnicy, którzy mieszają tylko w specjalnych mieszalnikach, dolewają wodę. Tam nikt się nie bawi w jakieś dojrzewanie ciasta, jakieś inne. Wszystko ma wyjść tak jak tak. I jeżeli trafia to do pieca i jest zapach tych bułeczek, tego chlebka i tak dalej, no to są w takim razie bodźce zapachowe. A jeżeli popatrzymy, jak te bułeczki pięknie wyglądają, a te ponczusie, a te jakieś tam chipsy, a jakieś coś, no to mamy już bodźce wzrokowe. A jeszcze słyszymy, jak ktoś je, jakie dobre i tak dalej, no to mamy bodźce słuchowe,
i tak dalej, smakowe. Spróbuj, zobacz, jakie to dobre. Bierzemy do ust, no, jakie to dobre, no i po prostu już zaczyna się chęć na jedzonko. I teraz, jeżeli mamy osoby szczupłe, to większy wpływ na nie ma zapotrzebowanie biologiczne niż bodźce zewnętrzne, bo jeżeli ta osoba jest szczupła, to potrzebuje być może jakichś składników pokarmowych, chce się jeść naprawdę i wówczas zapotrzebowanie biologiczne. Natomiast osoby otyłe już, na nie większy wpływ ma widok i bliskość jedzenia niż sam głód. Samo to, że coś jest. Znam takie osoby, mam taką osobę w rodzinie, bardzo otyły człowiek, siadają stawy, ciężko już jest pracować i tak dalej. To jest osoba o 4 lata młodsza, a jest osobą otyłą i ojejku, coś tam ciasto, tatar czy coś w tym rodzaju. I na sam widok chce się nam jeść, po prostu jeść. To jest tragedia, tak prawdę mówiąc. A więc otyłość w związku z tym to jest choroba psychofizyczna. Generalnie otyłość została ogłoszona przez WHO już dawno jako choroba, ma własną jednostkę chorobową. I teraz popatrzcie, i otyłość, i zaburzenie psychiczne to jest takie błędne koło. A więc otyłość powoduje zaburzenie funkcji poznawczych. Zaburzenia psychiczne z kolei powodują zaburzenia odżywiania. Mamy schizofrenię, mamy depresję. Organizm jest niedożywiony. I to w przypadku tego dziecka, tego wychudzonego potwornie, czyli to jest dziecko niedożywione i ta osoba puszysta jest również niedożywiona. Głodne są komórki. Głodne komórki, które potrzebują, wielokrotnie o tym powtarzam, dziennie 70-90 składników pokarmowych plus wodę i plus tlen. A co one otrzymują? Kilkanaście, 20, 30 składników, z czego mają po prostu żyć? I otyłość to jest w pewnym sensie, słuchajcie, też, kochani, mechanizm obronny. Dlaczego? Na przykład służy do sprawiedliwiania własnych porażek, do odwracania uwagi od lęku przed odpowiedzialnością, kontaktami z innymi ludźmi, niskimi własnymi kompetencjami. Otyłość to często ucieczka przed czymś. I w rzeczywistości otyłość, te zbędne kilogramy uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, realizowanie swoich marzeń. A co nie jest tak? A jak otyłe dzieci są traktowane w szkole? Ty grubasie i tak dalej. A w pracy? A na ulicy? A na plaży i tak dalej. Przecież ci ludzie są wytykani palcami. Ale takich ludzi jest coraz więcej. Śmiejemy się często z nich, ale często my mamy również nadwagę. Jeszcze tylko nadwagę, a co będzie później, więc po prostu trzeba się bardzo pilnować z tymi wszystkimi ocenami. I to jest właśnie problem. Ta dziewczyna właśnie stoi, tu świetna ilustracja, zobaczcie, stoi przed lustrem, widzi siebie inną zupełnie, atrakcyjną i to jest właśnie te oponki, to wszystko, no zaczynają być po prostu problemy. Jakie są podstawowe przyczyny tej otyłości? Słuchajcie, przede wszystkim problemy zdrowotne w wyniku zaburzeń metabolicznych. To są poważne bardzo rzeczy. Więc nie krzyczmy za innymi, ty grubasie, zobacz jaka to grubas poszedł, czy grubaska, czy to w tym rodzaju, czy jakieś gorsze epitety. To jest człowiek, który ma poważne problemy. Dalej, dochodzi do zaburzenia mechanizmów samoregulacji psychosomatycznej organizmu, ale jeżeli ktoś próbował walczyć z otyłością, stosował restrykcyjne diety redukcyjne, to nie da to żadnego rezultatu. Właśnie to jest jedna z przyczyn otyłości. Takie skakanie z kwiatka na kwiatek. Dalej, są nawyki, są przekonania, są cechy osobowości. Są trudności w radzeniu sobie ze stresem, przeżywanymi emocjami. Często się mówimy, zajadamy stresy. Zajadamy stresy. Jeżeli chodzi o zaburzenie mechanizmów samoregulacji, jest obniżona siła woli. To, o czym ja często mówię, stary, ty weź odkłaś mózg, bo jeżeli mózg jest zakwaszony, czyli zatoksyczniony, cały układ nerwowy,
to mamy obniżoną siłę woli, to mamy depresję, to mamy cały szereg procesów negatywnych, które zachodzą w naszej psychice. To jest niemożność kontrolowania ilości spożywanego pokarmu. Jemy łapczywie, kompulsywnie. Przyglądamy się takiemu człowiekowi, co on wyprawia. No nie chcę użyć tutaj brzydkiego słowa, ale faktycznie na rzecz, ale takie mamy wrażenie. Jemu to sprawia po prostu przyjemność, a więc czy on się najada, żeby się najeść, bo jest głodny, bo tego organizm potrzebuje, czy dlatego, żeby sprawić sobie przyjemność, czuć coś na kubkach smakowych. A więc następuje utrata kontroli nad jedzeniem, oczywiście, czyli przejadanie się. I tutaj jakie są okoliczności sprzyjające? Na przykład łatwy dostęp do dużych ilości pokarmów. Oczywiście zawsze zapakowana lodówka na przykład. Próby niemyślenia o jedzeniu. No to teraz, kochani, powiem tak, proszę was teraz, skupcie się i po prostu mocno weźcie się w garść i nie myślcie kompletnie, że w waszym mieszkaniu znalazł się nagle gwałtownie zielony hipopotam z różową kartką na tym kikucie ogona i tak dalej, z rozdziawioną paszczą. Nie myślcie o tym kompletnie. I teraz, gdybyśmy się bezpośrednio spotkali, zadałbym wam pytanie. Jeżeli ja wam mówiłem, nie myślcie, co nastąpiło? Jestem przekonany, że każdy z was zobaczył tego zielonego hipopotama z różową kokardką na ogonie, z rozdziawioną paszczą. Wszyscy. Jeżeli mówi się, słuchaj, ale nie myśl o tym, to znaczy myśl o tym. Podświadomość nie zna słowa nie. Ale słuchaj, stary, nie przejmuj się, to znaczy przejmuj się i tak dalej, i tak dalej. A więc nie myśl o jedzeniu. To w tym momencie to jest jakby podlanie benzyny do ognia jeszcze i tak dalej. I teraz następuje redukcja samoświadomości wskutek sytuacji angażujących uwagę, na przykład jedzenie przy telewizorze, podczas oglądania programów telewizyjnych. I pakujemy i nawet nie wiemy, kiedy to wchodzi. Pusty talerz, ojej, a kiedy ja to zjadłem i tak dalej. A więc właśnie przebywanie w towarzystwie, oglądanie telewizji, pasjonująca lektura, stan znużenia i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tego jest po prostu bardzo dużo. Więc to są naprawdę bardzo poważne problemy. Zaraz w momencie, kiedy tutaj postaram się jedno okno obniżyć, no nie udaje się. I teraz pomówmy troszeczkę na temat restrykcyjnych diet redukcyjnych. Restrykcyjne, czyli 1000 kalorii, nic ci więcej nie daje, musisz schudnąć i tak dalej. W ogóle gadanie o kaloriach to jest w tej chwili głupota. To jest przebrzmiałe, przestarzała totalnie koncepcja, to jest jedna sprawa. I bardzo restrykcyjna. Minimum kalorii. I co to będzie powodować? To przede wszystkim spowoduje zmniejszenie termogenezy, osłabienie termogenezy. A co to jest termogeneza? A to jest zespół procesów fizjologicznych i metabolicznych, których celem jest wytwarzanie ciepła dla utrzymania stałej temperatury ciała. I to zjawisko wykorzystuje się właśnie między innymi w różnych metodach po prostu regulacji masy ciała. Ale tu może być zakłócenie, te restrykcyjne diety redukcyjne spowodują zakłócenie homeostazy, czyli równowagi organizmu. Dojdzie do zaburzenia normalnego systemu regulowania apetytu. Dojdzie do pojawienia się dodatkowego stresu, negatywnych emocji, może gniewu, bo cię człowiek wkurza, bo nie może sobie zjeść, albo lęku, że może to mu zaszkodzi, że może mu nie starczy tego jedzenia, irytacji, depresji, no wkurzam się, no nie mogę zjeść, bo mi wszyscy kurka tu odbierają i tak dalej, oprócz ja chcę, no ale wszyscy gęgają nade mną, że po prostu jestem gruby, więc ja muszę się odchodzać i muszę i tak dalej. A więc jest to taki po prostu przymus bezsensowny troszeczkę i tak dalej. No i oczywiście poszukiwanie pocieszenia w jedzeniu. Mamy w pewnym momencie dość tych restrykcji i dobieramy się do lodówki, do słodkości i tak dalej. Mamy tego dość. A ja jestem do niczego, nie mam silnej woli i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy siebie obciążać i zaczyna być naprawdę poważny problem. I jakie są częste skutki restrykcyjnych diet? No właśnie, ten słynny efekt jojo.
Ale wiecie, co to jest efekt jojo? Po pierwsze, jeżeli osoba otyła, która albo w ogóle, która ma dużą nadwagę, to już jest osoba chora, dlatego że otyłość generuje cały szereg innych chorób. Wiele chorób też generuje otyłość. I teraz, jeżeli żeśmy się odchudzili i znowu przybraliśmy, na przykład zrzuciliśmy 20 kg, przybraliśmy znowu, wróciło te 20, jeszcze 5 kg na górkę, efekt jojo, to nie oznacza tylko, że przerosła masa ciała, waga ciała się zwiększyła, ale to, że znowu zaczęliśmy chorować. I teraz zobaczcie, na znanych celebrytów, z pierwszych stron gazet, czy to w Polsce, czy to za granicą, nie chcę wymieniać nazwisk, ale bardzo znani ludzie, mają pieniądze na trenerów personalnych, na jakieś sposoby odżywiania się, na jakieś inne. Niektórzy się chwalili, że odchudzili się na sushi, czy na jakichś innych wymysłach. To jakim sposobem wrócili do następnej wagi? Mają duże pieniądze. Jak przygotowują się do programu telewizyjnego, Taniec z Gwiazdami na przykład, potrafią schudnąć. Jak panna młoda przed weselem potrafi schudnąć, a później co się znowu dzieje? Czyli wracają kilogramy i wracają choroby, bo otyłość jest po prostu chorobą. I teraz popatrzcie, jeszcze jest jeden ciekawy aspekt. Przekonania oraz cechy osobowości. Jeżeli mamy niską samoocenę, jeżeli jesteśmy pesymistami życiowymi albo realistami, a wiecie, ja mówiłem kiedyś w jednej z audycji, że realista to jest ukryty pesymista. Ale myśl realnie to się nie uda. Ale myśl realnie ty się do tego nie nadajesz i tak dalej. No to jest wiadomo, że to jest pesymista. Lękliwość, wszystkiego się boisz i usiłujesz po prostu załatać, zajeść ten lęk. Poczucie bezradności. Albo na drugim miejscu perfekcjonizm. Wszystko ma być idealnie. Jeżeli nie jest idealnie, jest tragedią. I to może po prostu, takie cechy mogą prowadzić do tego, że człowiek zaczyna popadać w chorobliwe, kompulsywne obżeranie się i po prostu otyłość. I te negatywne emocje wywołują potrzebę pocieszenia się. No i formą nagrody oczywiście nie stają się żadne medale, uściski dłoni, goździki, powiedzmy i tak dalej, tylko jedzenie, bo to jest najprostsza forma. I to jedzenie służy łagodzeniu stanów emocjonalnych. Przede wszystkim u osób neurotycznych, introwertycznych, czyli zamkniętych w sobie, izolujących się od innych, a więc samotników i tak dalej, i tak dalej. Więc to są naprawdę duże problemy, nie warto oceniać innych. Dalej, trudności w radzeniu sobie ze stresem, przeżywanymi emocjami. A przecież jedzenie to jest najbardziej dostępna strategia radzenia sobie ze stresem. Zjadłem, kupiłem paczkę lodów albo jakieś słodkości, kremówka, jak mi dobrze, od razu dopamina do mózgu, jest paliwko, fajnie, endorfiny. Wewnętrzne, endogenne morfiny. Wiadomo, co daje morfina, haj, tak? Opium, hasz i tak dalej, maryśka, tak zwana. A więc po prostu to jest rodzaj uzależnienia, rzecz jasna. I to jedzenie to jest odwracanie uwagi od bodźców o przykrym charakterze. Czym się przejmuję, nie wiem co zrobić, no to powiedzmy coś tam chwytam. Zazwyczaj coś słodkiego, bo słodycz, bo cukier szybko po prostu wchodzi do organizmu i wywołuje stany euforii. To jest ten sposób na uniknięcie zagrożenia. To jest kompensowanie przeżytych trudności. Dobrze, nie wyszło mi, to teraz się przynajmniej najem i tak dalej. To jest forma łagodzenia problemów. To jest forma zwracania na siebie uwagi również. To jeżeli osoba jest otyła, to wybitnie zwraca na siebie uwagę. Tylko nie zdaje z tego sprawy, że po prostu to jest z ogromną krzywdą. Forma nagradzania i troski o siebie. No ja nie ukrywam, że kilka lat temu, jak jeszcze bardzo dużo jeździłem po kraju, robiłem różne wykłady i tak dalej, wracałem nieraz późno, bardzo późno, po kilku dniach, zmęczony, po prostu wyczerpany bardzo, to nieraz o 22, jeszcze przed 22 zajeżdżałem do supermarketu, kupowałem sobie dużą paczkę po prostu lodów, bo uwielbiam w ogóle lody. No i był wieczór, to była forma wynagrodzenia, zdaję z tego sprawę. A więc zobaczcie, że to dotyka każdego. Oczywiście, ja jeszcze raz powtarzam, ja staram się o siebie dbać, czyli
robię wszystko, na przykład łykam kolostrum z doskonałym probiotykiem po to, żeby od razu wyhamować wytwarzanie insuliny i tak dalej. Dodatkowo się po prostu odkwaszam równolegle. Natomiast faktem jest, że i ćwiczę, ale faktem jest, że czasami sobie takie coś po prostu pozwolę. No raz w miesiącu, raz na 2 miesiące i tak dalej. Pozwalałem. Teraz sobie troszeczkę mniej. Jest też ograniczenie nieprzyjemnych doznań z powodu niepokoju, złości, nudy, poczucia winy, z różnych przyczyn zresztą poczucia winy. Zobaczcie, ile tego jest, więc jeszcze raz powtarzam, nie krytykujmy innych za ich wygląd. Nie wiemy, jak wygląda ich życie. Teraz weźmy pod uwagę stresy, na które jesteśmy narażeni, a obecnie jesteśmy potwornie narażeni na stresy. Więc jaki stres ma wpływ na sposób odżywiania się? Przede wszystkim zwiększa apetyt na słodycze. Zwiększa skłonność do spożywania alkoholu. Błędy w odżywianiu są często przyczyną nadwagi, która jest wtórnym źródłem stresu. I to jest problem. I później widzimy takich ludzi na ulicy, oceniamy ich bardzo źle. A dlaczego? Kto nam dał w ogóle prawo do wszelkich ocen? Dlatego, że ta osoba tak wygląda? A czy widzimy jej całokształt całego życia? Co się stało? Dlaczego? Jakie ona ma uwarunkowania życiowe, rodzinne, w pracy? Może choruje od dawna? Może otyłość jest po prostu ta otyłość, którą ona ma, jest źródłem, znaczy źródłem tej otyłości jest jakaś inna choroba i tak dalej, i tak dalej. Dalej, teraz jedzenie, zwłaszcza węglowodanów prostych, co robi? No powoduje zwiększone wydzielanie endorfin, zwłaszcza serotoniny do krwi. No a więc czujemy zadowolenie. Fajnie zjeść taką słodką bułeczkę. Ale to łagodzi negatywne emocje, działa uspokajająco, poprawia nastrój. I to uspokajające działanie węglowodanów nie trwa jednak długo. Po pewnym czasie zły nastrój zwykle powraca, czyli znowu zobaczcie, nie radzimy sobie z przyczynami, tylko z objawami. Źle się czuję, jestem wkurzony i tak dalej, coś mnie wkurzyło, no więc coś słodkiego, coś tam pojem, już jestem zadowolony, a za chwileczkę jestem zły na siebie, że uległem temu, tej zachciance, bo to po prostu jedzenie może być, znaczy odżywianie jest koniecznością, a jedzenie może być przyjemnością. Jak mówią mistrzowie z Dalekiego Wschodu, wielu, że tylko tyle jedzenia, co służy odbudowie organizmu i jego funkcjonowaniu. Co jest ponad, to po prostu przynosi zgubę nam. I tak to jest. A więc po prostu takie kompulsywne sięganie, coś pojem i tak dalej, i opad energetyczny powoduje ponowne sięganie po słodycze. Czyli powstaje mechanizm błędnego koła. I to przyczynia się do tego właśnie kompulsywnego objadania się cały czas. To jest potężny problem. No właśnie coś takiego, że zjem i jeszcze mi się chce, i jeszcze mi się chce, jeszcze zostało coś na talerzu, to wylizałem te po prostu okruszki i sprawa załatwiona. To jest kompulsywne obżeranie się, objadanie się. To już jest kwestia psychiki. To nie jest kwestia tylko somy. Oczywiście, że na zwiększenie poziomu stresu ma wpływ zakwaszająca dieta. Ja to ciągle powtarzam, jak po prostu mantrę, zakwaszenie organizmu. Dlaczego? Zaraz o tym sobie powiemy. A więc nadmiar cukru, słodkie napoje, wszelkie słodycze, wszystkie produkty wysokobiałkowe, mięso, produkty mleczne, tłuszcze zwierzęce, rafinowane roślinne. I jeszcze raz z tym, że uwaga, tłuszcze zwierzęce moim zdaniem są znacznie lepsze niż na przykład rafinowane roślinne. Sól, chemiczne dodatki do żywności, przemysłowe produkty wysoko przetworzone, alkohol, kawa, inne używki. To wszystkie nadmiary powodują zakwaszanie organizmu. I zakwaszenie organizmu to też jest spowodowane niedoborami wielu produktów roślinnych, a więc warzyw, owoców, orzechów, pestek, kiełków i tak dalej. No w kiełkach
Masa witamin powstaje przecież. I tutaj, jak więc widzicie, sprawa otyłości nie jest taka prosta, jakby się komuś wydawało. Jeszcze będziemy o tym mówić, może w jednej z następnych audycji pokażę, w jaki sposób u nas się w Polsce walczy z otyłością, jakie metody się stosuje, czasami przekomiczne. A w Stanach co się wymyśla? W Stanach Zjednoczonych specjalne pompki, ale to tylko wrzucam hasełko. Pompki do czego? To pokażę wam, do czego to są pompeczki stosowane. Natomiast to są wszystko, słuchajcie, gadżety do załatwiania nie przyczyn, jedynie objawów. I za to się bierze ciężkie pieniądze. Natomiast jeżeli się nie rozwiąże problemu kompleksowo, to z tego nic nie będzie, bo rozwiązanie problemu otyłości ma być kompleksowe. Takie podziałanie na organizm, żeby się zmieniła również nam psychika i żeby to było w miarę łatwe. Nie było to nużące, nie było to krępujące, nie było to wkurzające i żeby przeciętny człowiek dał sobie z tym radę. I takie rozwiązania już są, specjalne kuracje, zresztą pracowane przez lekarzy, zresztą zaraz jeszcze o tym powiem. I tutaj trzeba dokonać regulacji metabolizmu, trzeba odkwasić organizm, trzeba zastosować, zapewnić pełne zaopatrzenie organizmu w niezbędne, naturalne i antystresowe witaminy, na przykład z grupy B, substancje mineralne, magnez, wapń, cynk, selen, mangan, glukonian miedzi na przykład i tak dalej, i tak dalej. Można to robić. Trzeba złamać tak zwaną negatywną dietetycznie pamięć komórek. A co to jest? No bo ja z dzieciństwa pamiętam smak lodów z konwi. Pamiętam smak zup grzybowych, które gotowała moja babcia. To jest pamięć dietetyczna, ale tu chodzi o negatywną pamięć, ale więc wtedy, kiedy nas ciągnie na przykład bardzo na słodycze, trzeba to złamać, spowodować, żeby to nie wracało. Trzeba zaopatrzyć organizm w wodę, po to, żeby ta woda rozcieńczała kwasy, zmniejszała zakwaszenie. Trzeba wzmocnić mięśnie szkieletowe, bo one wykonują najgorszą pracę, najtrudniejszą pracę w organizmie i dzięki tej pracy jest spalany tłuszcz, jest spalany cukier i tak dalej, węglowodany generalnie. A więc takie kompleksowe zadziałanie na organizm. Jeszcze raz powtarzam, że i właśnie, i wówczas będzie brak efektu jojo, czyli nie będzie powrotu do otyłości i do chorób. To jest po prostu pierwsza podstawowa sprawa. I dlatego, słuchajcie, to istnieje opracowana przez lekarzy, bardzo skuteczna i stosowana także w Polsce, już przez tysiące użytkowników, specjalna kuracja do stosowania warunków domowych, która spełnia wszystkie te wymienione kryteria. Więc tutaj nie ma żadnego problemu, więc nawet gdyby ktoś chciał jakichś informacji więcej, no to wiecie, kontakt przecież podaję. Zresztą i też to robię w ramach tak zwanego kompleksowego programu zdrowia. Odchudzamy masę ludzi. Zresztą niedługo pewnie przeprowadzę, myślę, że kilka bardzo ciekawych wywiadów z pewną moją znajomą, która jest biologiem, biotechnologiem i dietetykiem również. Ma ogromną wiedzę i piękny sposób przekazywania tej wiedzy. Więc przekażemy Wam więcej informacji na ten temat, jak można skutecznie naprawdę zmniejszyć, wyregulować masę ciała, wrócić do zdrowia, bez jakichś wyrzeczeń, bez jakichś ciężkich potwornie ćwiczeń fizycznych i tak dalej. Bo to można zrobić, bo to trzeba mądrze robić, z głową zrobić, trzeba wiedzieć jak. Nie każdy to wie, nawet wielu dietetyków niestety popełnia błąd, bo są wykształceni przez tych, którzy już nie rozwijają się, a tutaj niestety jest po prostu postęp i w tej dziedzinie jest po prostu szalony. Więc kochani, no tak to jest, więc dzisiaj może troszeczkę krótsza ta moja audycja, ale no dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że no, patrzymy na ulicach, co się dzieje. Dzieciaki tyją, czyli dzieciaki są chore. Dorośli tyją, czyli są chorzy. No widzę człowieka pędzącego gdzieś tam ulicą, ledwie idzie taki potężny brzuch, ciężko mu po prostu iść,
ale gdzieś tam pędzi szybko, jest spocony i tak dalej. On to jest człowiek chory już jest. Kochani, warto się przyjrzeć wśród swoich znajomych, wśród swoich bliskich, ilu mamy ludzi z nadwagą, ilu mamy ludzi otyłych. To są ludzie chorzy. Im trzeba po prostu zwyczajnie pomóc, a oni nie wiedzą, gdzie iść. Idą do dietetyka i faktycznie, tak jak mówiliśmy, chudną, a później jest efekt jojo. Czyli powrót i wagi, nadwagi i powrót po prostu dolegliwości różnego rodzaju. Będziemy jeszcze o tym mówić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, już zatrzymuję udostępnianie. No i cóż, do następnego zobaczenia. Tak jak obiecałem, pokażę Wam w jednym z następnych odcinków, jakie to ciekawe metody się stosuje u nas w Polsce i nie tylko w Polsce, za granicą do odchudzania. No to będziecie zaskoczeni. Na dzisiaj tylko tyle. Wszystkiego najlepszego. Popadki.